trzymając dwa klucze na raz jakby no, mniej wygodnie mimo wszystko. Jak to co jest pięknego w tym? Jak żółtko. Nie, to się do niczego nie nadaje. Odpało się po prostu po pierwszym użyciu. Fajnie mieć przy kotle zawór do zimnej wody, szczególnie, że tu będzie pralka, więc odsuwanie pralki, żeby wziąć wodę i spłukać komorę jest problematyczne. Dwa tryby. Jeden to jest cięcie, drugi to jest ustawienie się właśnie do pozycji wyjściowej. Więc tam, gdzie są półśrubunki, no nie potrzebujemy w ogóle jakby nic poza uszczelką gumową. Jak go wsadzasz tak... Schodzi na dół i czeka, aż kliknie, nie? Dokładnie. Dzisiaj będziemy montować stawę ogrzewania, ale zaczynamy od komina, więc pierwsze co trzeba zrobić, to już będzie bardziej takie techniczne. No my musimy tutaj zrobić sobie pręta, który nam przytrzyma komin. Od tego w zasadzie zaczynamy całą zabawę. No to ląduje nam później na sandach. To ląduje nam też na dach, bo to jest przeciwdeszczowe, żeby po prostu nie wpadało do komina, a przynajmniej do tej części, gdzie jest powietrze. Tutaj nam lądują rury spalinowe, ale to będzie dopiero na dachu. A tutaj potrzebujemy te elementy. I kolano, które zawsze trzeba, może jakby Wisman wszyscy wymyślają, to masz wsadzić do komina jakoś. No jasne, jak masz nowy komin, to może tak. Więc po to nam potrzebna kątówka, trzeba urżnąć to. Tylko po prostu tak, żeby nie przyciąć tej rury, więc sobie tniesz mniej więcej tutaj, później trochę odegniesz i można... Wzdłuż tego. Znaczy no nie możesz tak ciąć, żeby nie ciąć, bo tej rurki nie możesz przeciąć. No. Niestety tego nie można oderwać, bo wtedy się też robi dziura, więc gdzieś tak ja zazwyczaj tnę tutaj to. Później to można dogiąć, to jakby to i tak ląduje do środka, więc ta estetyka nie ma znaczenia, tylko najważniejsze, żeby nie przeciąć tej rury tutaj. No, bateryjkę zawsze wyciągamy, bo nie wiem czy wszyscy tak wiedzą, ale lepiej bateryjkę wyciągnąć. To ja widziałem jak Krzysiu łapie sobie tak bez wyciągniętej bateryjki, a ja już w oczach widziałem jak ma przeciętą łapkę. W oczach widzimy śmierć. Śmierć może nie, no ale okularki zawsze zakładamy, nie ma, że nam się nie chce. Właśnie tu jest taki moment, gdzie można łatwo przyciąć tą drugą rurę, bo się to zbliża, więc trzeba sobie to jakoś tak podgiąć, żeby było jak najdalej, żeby, no tak mówię, bo jak przytniesz tą rurę, to już kolanko jest do wywalenia. To dopiero nam w tej chwili może wylądować w kominie. Pręt musi wylądować sobie od spodu, żeby to przytrzymał, żeby nie opadało. No więc trzeba wymierzyć tak, żeby ta rura była mniej więcej, zazwyczaj to, żeby ta rura była mniej więcej na środku tej dziury, która tam już jest. No ale pręt musi być dużo niżej, więc to sobie trzeba albo, to ma 60 mm i wtedy jakby trzeba sobie to policzyć, w sensie rozrysować na przykład. Mamy otwór zazwyczaj 130 mm i rurę chcemy, która ma 60, no to ten pręt musi wylądować tutaj. Czyli mamy tak, ma być po środku. Miała być po środku, to miałoby być, sama rura w środku miała być na to przez 2, to jest 65 mm. Ale musi być połowa z tej średnicy, czyli minus 30, czyli byłoby 35 mm. No i na 35 mm od dołu trzeba by zrobić dziurę, żeby ona wtedy to trzymała. Wtedy będzie to trzymać, a to będzie na środku. Jeżeli chcemy, żeby to było na środku, co nie? Czasami chcę, żeby było wyżej. Tu chcemy, żeby było jak najwyżej, bo mamy na dole zawory z zimnej, z ciepłej wody, które lądują nam idealnie pod kotłem. W sensie tam to jest na żyletki, jak tak mierzyliśmy, że trzeba dać jak najwyżej kocioł, czyli jak najwyżej musi być rura spalinowa, żeby te zawory po prostu kocioł nam nie przykrył, te które są, bo ściany nie będziemy rozkuwać, żeby wymieniać zawory. Jeżeli chcesz, żeby tu mi zostało powiedzmy 10 mm No. od samej góry, rura ma 60, no to mamy od góry, trzeba mieć na 70 mm od góry. I wtedy będę mieć jeszcze centymetr luzu, że tak powiem, tutaj. Tu będzie centymetr luzu, no a tu będzie najwięcej jak się da. Centymetr jest jeszcze taki w miarę ok. To zawsze też jakby ten pręt zawsze da się trochę dogiąć, więc jakby lepiej go mieć na pewno wyżej niż niżej, bo niżej możesz go jakby zgiąć. Ale w górę to już średnio działa, że tak powiem. Realnie to byśmy jeszcze się musieli pozbyć tej rozetki, która jest.
Czy się będzie dało w miarę łatwo wyciągnąć, czy nie za bardzo? Tak średnio. O właśnie. No ale to poproszę kątówkę i okulary, siostro. Albo bracie. Z czemu ty to wyrywasz? Czemu to chcesz? Bo będziemy musieli dać nową rozetę, bo ona ma zupełnie inny kształt. Więc trzeba się tego pozbyć. Czasami to jest dosyć upierdliwa robota i już chyba widzę, że będzie. Żeby się tego pozbyć, trzeba będzie to naciąć jakoś tak tutaj. No, tu jest taki fajny pierścień, Tak? ale on jest Gumowy. będzie około 100 mm, nie? Tak. Bo system ten, który teraz wkładamy, ma 100 mm średnica zewnętrzna. Aha, nie, bo teraz patrzę na te kolanko, ale to jest... 60. No, Bo to jest rura w rurze. dobra. To jest rura w rurze. Okej, Powietrze to- idzie zewnętrzną to- rurą. dolot i spalimy. Dokładnie, Okej, dokładnie. dobra, Nie ma głupich pytań. wszystko jasne. A mam rozumieć, że ten pierścień będzie trzymać to jako później? Czy to jakoś wypełniasz od tą przestrzeń? Czy Wiesz co, uszczelnia nam głównie to, co tam trzyma Paweł, natomiast czasami jeszcze dajemy piankę. Sztywnia plus jakby uszczelnia, bo to też ma być tak, że ma Tak? powietrze zasysane z szachtu kominowego, No, żeby a to nie po prostu stąd. Teraz tak, to trzeba przeciąć w ten sposób. I najlepiej jeszcze od góry, wtedy będzie się łatwo to wygrzebywać. Minus, że akurat jest... No dobra, czyli sobie ustawiam w drugą stronę, żeby iskry leciały tam, no bo po pysku to tak nie fajnie. No dobra. Pełne masz teraz, jak chcesz robotę, trzeba to wyszarpać ten metal stamtąd. 2 godziny szarpania. Na zmianę z kumplem. I jeden element, jeden etap mamy z głowy. I teraz też nam się zrobiło więcej przestrzeni i widzimy, ile mamy tego w ogóle. Aha, i tu generalnie jest też jedna rzecz, że mamy przedściankę, później mamy ściankę. Więc my z rurą spalinową musimy trafić tu i tu musimy uszczelnić. Jak uszczelnienie ma wylądować z pianki, to musi wylądować na pewno w tej przestrzeni, a nie tutaj, no bo tutaj bo będzie zasysać powietrze. Nie trzeba dużo tych. Paweł, podałbyś mi trójnik przyłączeniowy? Czasami wystarcza, kocioł mniej więcej będzie na takiej odległości, czasami wystarcza na samym trójniku. Ja tu chcę zobaczyć, gdzie mi ta część dochodzi. No ale ona mi nie dojdzie, bo kocioł jest gdzieś na takiej odległości, więc rozeta nam uszczelni to, ale przez to, że to jest przed ścianką, no to jakby trzeba będzie dać jeszcze tą przedłużkę, co tam jest. I jakby na tym się dopasować. I potem dopiero kolano do góry. Dopiero później kolano do góry, także będzie jeszcze tutaj łącznik pomiędzy. No niestety, bo to jest jakby robota. Materiałowo to stanie, ale docinanie zawsze na milimetry to jest później takie trochę upierdliwe. Też jak sobie wsadzisz sobie taką rurkę czy taki trójnik, to z niego też można zrobić sobie wymianę. Zaraz pokażę, o co mi chodzi. Ja chcę mieć to jak najwyżej, czyli mogę sobie zrobić na tym poziomie można by zrobić uchwyt, no bo nam wtedy będzie podtrzymywać tą rurę. Ja zrobię go pewnie ciut wyżej, bo wolę zawsze wyżej i później ewentualnie dogiąć prętą. No i teraz albo jesteś w stanie to przenieść tutaj, albo trzeba będzie sobie już podłączyć laser, żeby to nam wylądowało z tyłu, no bo jakby... No dobra, no jakby jak masz się w trawę, no to jesteś w stanie w miarę prosto to No, ale ty idziesz tu tylko przez to do góry, maksymalnie przez ustawienie tych zaworów, bo tak normalnie to jest... Tak normalnie bym trafiał mniej więcej w środek i mnie by to waliło. No, Natomiast przez to, że mamy te zawory, ja i tak będę musiał dać tu kolana w dół, dopiero później pewnie jakiś zawór. Natomiast to i tak mi ląduje w zarysie kotła. Tylko jakby ja wiem, że tam od spodu kotła jest podcięcie i to jest tak, to będzie na milimetry strzelam. Właśnie tak się zastanawiałem, jakim cudem masz tak wykalkulowaną górę Wiesz co, jak ja tu przyjechałem, to ja sobie mierzyłem, bo są wymiary w dokumentacji, ile masz mieć, gdzie ląduje komin, ile jest tutaj odległość do kotła. Odległość kotła to jest 700 mm. No a później jakby jest, no wszystkie wymiary Czyli- są na dokumentacji. No tak, znaczy się, byłeś tutaj wcześniej i wyliczyłeś ile masz od góry, od sufitu do góry kotła, nie? Tak, ja wiedziałem, że są żyletki, że tak to ujmę. Okej, właśnie tak widzę, że to miałeś wykalkulowane idealnie. W sumie tak, możemy pójść po ten kociołek, przyłożyć go razem z trójnikiem i zobaczyć, czy nasz wielki plan, że tak powiem, ma się jakoś do rzeczywistości. Więc tak, możemy sobie
ten szablon tam przymocować, zmierzymy to. Wiemy, że linia kotła jest oznaczona właśnie tą przerywaną linią, a my sobie z tej przerywanej linii zmierzymy odległość tutaj. No to nie, 700 jest tutaj, dokładnie 700 mm jest na tej odległości, ale ile jest tutaj, to ja nie do końca wiedziałem, więc jakby sobie dlatego możemy to sprawdzić. Jak sobie to sprawdzę i zobaczę, że jest duży zapas, to nawet nie będziemy go przykładać. Jak będzie duży zapas, w sensie jak będzie zapas centymetra, to ja tego nawet nie mierzę, ale jak będzie tak jeszcze bardziej na żyletki, no to trzeba będzie to raczej przymierzać. No chyba, że druga opcja, wkładamy sobie trójnik na górę i po prostu go przysuwamy. Muszę zobaczyć, jak tam jest miejsce. Jak jest dużo miejsca, to łatwiej go przyłożyć, ale przez to, że jest kabina prysznicowa, to tego miejsca aż tak wybitnie nie ma. Ale no, chyba dam radę. Znaczy, można posmarować kielich zewnętrzny i wtedy uszczelka, która tutaj będzie wchodzić, się sama posmaruje. No, można też tak. Nie no, bez tego jest niebezpiecznie. Zdrówko. Bo jak wsadzasz, to jak nie ma poślizgu, to się uszczelka potrafi podwinąć. Jest szczelne przez 2-3 lata, a później my przyjeżdżamy jako serwisanci i trzeba to rozbierać i składać ponownie. Prawo, prawo, prawo. O właśnie. Powiedz mi, tam teraz jest full, tak? Jesteś już, no, centralnie jest 2 cm do full. Znaczy, no już jest full, już jest full. Okej, ale generalnie mamy zapas, bo jak my tu damy jak my tu damy kolana, to my tu mamy miejsca. Dobra, możemy to zbierać, wiesz? Wiemy, że wszystko pasuje. Na tej wysokości tu w środek. Tak, Ma być. dokładnie tak. Na tej wysokości. No, Okej. nawet jakby lepiej, żeby poszło wyżej, niż żeby poszło niżej. No właśnie. W zasadzie to kolanko można sobie już wrzucić. I później jedna osoba w pewnym momencie zejdzie na dół i tylko naprowadzi to. Ja to będę. No i kielich zawsze idzie do góry, bo ja już widziałem raz komień, gdzie był składany na odwrót, więc jakby... Da się na odwrót, tylko że w pewnym momencie później nie połączysz kotła, czy połączysz kotła, ja wiem jak połączysz, ale no nie róbmy może w ten sposób. Trzymać kolanko, no i jakoś tam to wepchnąć. Jak to wysokość teraz? Spoko. Teraz jest spoko, no to też jest jakby giętkie trochę, więc właśnie dlatego w sumie no to trzeba robić zawsze chyba na środku. Jakby trzeba trochę zmodyfikować, zrobić jakiś bardziej postument, natomiast to... Jak sobie tu otworzę, to nam zleci. To co nic. Dobra, no i muszę wykręcić obydwa zaworki. Trzeba się modlić, że tam nie jest plastik. No, plastik się średnio trzyma zazwyczaj tego. Dobra, to może dlatego od tego zaczniemy, bo tylko tak ten sobie odkręcę. No i właśnie. Ja kręcę, a słyszę, że coś mi szczela. Nie jest dobre. To jest przedścianka, więc ja nie wiem, czy ktoś zrobił to tak jak trzeba, czyli przymocował to gdzieś tam. No dobra, poszło na całe szczęście. Na to trzeba uważać, żeby nie urwać w ścianie, bo wtedy jest Amba Fatima. I powinny być tak zwane kolano z uszami, czyli masz kolano i są 3 takie miejsca na wkręty. Wtedy można się siłować, tylko tego nie wiem. Tak trochę ostrożnie podchodzę. Mam nadzieję, że tylko tynk. Dobra. Myślę, że możemy Pawła puścić. Dobra, no. Ale możemy się zastanowić, co my tam chcemy wsadzić. Potrzebujemy na pewno takie kolano. I w jednym i w drugim przypadku. Tylko pytanie, czy w ścianie nie będzie trzeba zrobić przedłużki. No, prawdopodobnie trzeba będzie. Przydałoby się nam jakiś półśrubunek, bo ewentualnie coś takiego. Coś takiego. To jest taki element rozłączny, więc jakby zawsze jak jest coś, no lepiej żeby był jakiś możliwość, jakbym to wtedy nie miałbym nawet jak to wkręcić. Musiałbym to od razu tak wkręcać. A później jakby to kiedyś się zepsuło, no to żeby wymienić ten zawód, trzeba by kocioł ściągać, czyli do dupy. No tu mamy tak zwany półśrubunek, czyli po prostu sztalka, cyk. Znaczy śrubunek, bo śrubunek to byłaby tylko jedna część. Jakby zawsze zanim zacznę coś składać, to sobie wolę to o. Cyk. Długie, zaraz zobaczymy. Pokaż mi te zaworki. One są głęboko? Nie są głęboko, bo one były gdzieś tak. Ale musimy fajnie byłoby troszeczkę od ściany odejść, ale zaraz zobaczymy jak nam się to właśnie składa. Ale to jest zbyt blisko. On musi się o jakieś te 2 cm odejść od ściany. I niestety tu będzie tak i z powrotem do kotła. Niestety, bo no cóż, nie jest to idealnie estetycznie, no ale
coś poradzić. No i tam są już, przedłużki tam już są. My się do tych przedłużek wkręcimy. Tak, chyba te 2 cm będą git. Od razu sobie 2 zestawy zrobić, czyli pod jeden zawór, pod drugi. I tutaj też by musiał być zawór. Aha, jak jest takie coś, to w zasadzie można też, są też zawory od razu z gotowym półśrubunkiem. Kurwa, chodzący ChatGPT, nie? Kto? No ty. Tak? Ile on już musiał tego poskręcać w swoim życiu? Pizdu. Pizdu pan. Znaczy to jest jak klocki Lego. To trzeba te klocki Lego poznać, jakby trochę się z nim pobawić, a później później już jest git. Najgorzej jest na początku. Tak, myślę, że takie coś byłoby git. Bo też fajnie mieć możliwość wykręcenia tego zaworu. Tak, i to na razie to trzeba by już zrobić. Tu pójdziemy na konopiach. To jest konopia, tak? Nie, w sensie konopie to jest jakby sposób łączenia. Aha. Konopie to były tutaj, to były konopie. Uszczelnienie, które jest pomiędzy gwintem. Natomiast całą resztę ja już od razu wam pokażę, jak się robi na kraju. Bo jest to ekstremalnie szybkie. Takie uszczelnienie. To plus pasta. Tylko to jest czasochłonne. Ale to nam się nie obejdzie, żeby się wkręcić w tą istniejący fragment. Natomiast całą resztę ja sobie już od razu tu posklejam i dzięki temu jakby zaoszczędzę dużo czasu. Jedynie co to zanim po prostu dam klej, to muszę się pozbyć syfu z tego. Najpierw trzeba po prostu sobie to spsikać benzyną. Będziemy tu mieć niestety, będzie nam walić benzyną, no ale coś poradzić. Trzeba już sobie teraz pozaznaczać, jak to mniej więcej ma być. Tu nie ma to znaczenia, bo tutaj jakby to jest obrotowe, więc tutaj się nie da pomylić. No i to też jest obrotowe, więc tu się nie da pomylić. Natomiast są sytuacje, gdzie jakby przejdziemy dalej do skręcania filtra z kotła, to jakby trzeba zachować konkretną wizję, żeby wiesz, rączka dało się otworzyć, żeby do filtra Tak, się dało tak, żeby było praktycznie, no. Dokładnie. Natomiast w tym przypadku to absolutnie nie ma znaczenia, więc ten mazak w sumie ok. To ma znaczenie. No tak, no pierwsze co, no to będę każdy sobie gwint musiał odczyścić. Nasmarować. Położyć i jakby trzeba... Położyć włoski, żeby było uszczelnienie. A czy nie, właśnie przy kleju nie ma włosków i to jest o tyle szybsze, wiesz? Aha, okej. Tylko, że trzeba i fragment wewnętrzny No. wlać i zewnętrzny. A czemu ma ta praktyka zapobiec? Używanie benzyny? Klej słabo łapie, jak jest zatłuszczone, brudna powierzchnia. Aha. Więc okej. dlatego dajemy benzynę, bo benzyna ekstrakcyjna nam spłukuje tłuszcz, spłukuje brud Tak, no. i lepiej działa klej. Generalnie odkąd jakby tak robimy, to w zasadzie To się sprawdza. no bardzo się sprawdza, bo nie ma żadnych przecieków, jest to szybkie, estetyczne. Cyk, aha, jeszcze ta strona. No i benzyny nie ma co żałować. Benzyna jest tania, a źle wyczyszczona, nie chwyta, no i poprawka jest droga. No ja już też to układam mniej więcej tak, jak to powinno być, bo mogę od razu z dwóch stron, ja nie wiem, czy tą drugą stronę coś nie będę robić jeszcze, ale wolę sobie to spsikać. Generalnie no, to jest jedyny minus, że no teraz trzeba będzie poczekać, aż to wyschnie, więc sobie wezmę drugą podkładkę, przełożę to na suchszą. Tak. Bo to musi niestety przesnąć, to chwilę zajmie. Natomiast w międzyczasie możemy powiesić listwę z kotła. No bo kocioł się trzyma na listwie i kocioł wisi na takiej listwie. Tu jest też nawet oznaczony środek. Natomiast zanim listwę montujemy, mamy piękny szablon, który daje Lisman do każdej jednostki wiszącej, czy to kocioł, czy pompa ciepła. To sobie to przymierzyć. Wziąć punktakiem pierdyknąć sobie, no i jakby mamy już idealnie miejsce, gdzie powinna być listwa. Ja muszę sobie też to uwzględnić, że my chcemy mieć to jak najwyżej. Więc jakby generalnie potrzebuję tu na pewno mieć drabinkę. Szablon też można sobie zdjąć tu, tak żeby mieć idealny środek, który jest tu oznaczony. Wtedy widzisz, gdzie trafiasz. Ja chciałbym jak najwyżej, ale z drugiej strony muszę mieć tutaj, ta rura musi tu wejść, no więc coś takiego. Oś pomiędzy tymi jest. Jeszcze się zgadza z górą.
Też jest tu instrukcja, których masz wykorzystać. Czyli masz wykorzystać górne, a nie dolne. Przy tak lekkim kotle to nie ma znaczenia. A ten dymek to co to jest? Dymek? No, znaczy, to, bo to tak wygląda jak dymek. To? No, To jest całe. wskazówka, że masz skorzystać z dziur No. górnych z wieszaka, a nie z dolnych. Chodzi o to, że górna, dla dolnych też się będzie trzymać. Przerabialiśmy, bo czasami jak się dupnie z górną, to i tak trzeba z dolnej skorzystać. Natomiast no, generalnie im cięższy kocioł, no to ciężar powinien się łapać za górne elementy, a nie za dolne, bo wtedy łatwiej dolne mogłoby się odkleić i wyrwać to. Natomiast nie przy tak lekkim kotle. Myślę, że jest git, no i co? No to zawsze robię tak, że robię jeden punkt takim, a drugi to już sobie wezmę, przyłożę. Tu jest listwa. Jest ślad, jest ślad. Kolejny etap to już jest z waserwagą. Ale wiem jak jest po polsku. Poziomica. Poziomica. Dobra. Teraz mamy coś, co nam jakby spozycjonuje koronkę, tylko trzeba trafić na płaską powierzchnię. Co to jest? To jest coś do spozycjonowania koronki. Koronki, która nam wywierci dziurę w kafelce. W kafelce normalnym wiertłem da się wywiercić, ale potrwa to wieki. No, może jeszcze te kafelki przejdą, ale niektóre kafelki takie twarde, kamienne, zanim przejdziesz przez nie, pękną. Będę robić to koronkami diamentowymi. No ale koronka diamentowa tańczy generalnie na początku po powierzchni. Więc potrzebujesz czegoś, co ci ją spozycjonuje i będzie trzymać ją w jednym miejscu. Właśnie do tego masz taki przyrząd na przystawce. Trzymam. Generalnie początek robisz na dwójce, żeby on się wgryzł jak najszybciej, bo on niestety będzie tańczyć. Najlepiej się robi to kątówką z regulacją obrotu, bo wtedy przykładasz kątówkę tak i w ogóle nie tańczy. Natomiast na razie jakoś nie uśmiecham się kupować specjalnie nowej kątówki tylko pod to, więc zrobimy to skrętarką. No i to niestety zawsze trochę tańczy, więc ja zaczynam początek trochę pod skosem, z dużymi obrotami, żeby mi wgryzł się, bo jak już się wgryzie, to już później nie tańczy i się trzyma, bo nawet to nie jest w stanie utrzymać tak naprawdę tego, że no gdzieś to zaczyna wypadać. A jak ci się tu łomsnie w górę, w dół, no to później to też trzeba to skorygować. No, trudno zawsze to idealnie trafić, no ale jakby staramy się jak możemy. Rozkręcam się. Chyba chwyciło. I poprosiłbym ten mój mały gumowy kubeczek. Troszeczkę tam wody nalejemy. Do chłodzenia. Wody jest też, no, choćby takiej do picia. Generalnie teoretycznie one mają w środku wosk. Ten wosk się topi i jakby chłodzi. Natomiast w teorii, w praktyce... A jeszcze mały jakiś śrubokręt czy coś do wybierania syfu. Natomiast w praktyce to się nie do końca sprawdza. Ja sobie chłodzę to po prostu i wiercę. Jest niepotrzebne. Potrzebuję mały śrubokręt. Nam się pojawia tutaj cypelek. Jak go nie złamię teraz, to mi wyląduje po prostu w koronce. Teraz rzecz, którą warto uważać, osłaniać to. O, Krzysiu prawie pokój oberwał. Kiedyś. No bo jak wiesz, oderwiesz, poleci gdzieś tam. No i lecimy dalej. Jest już karton gips. Poprosiłbym od Ciebie wiertła Hilti. Potrzebuję 10. To jest karton gips, ja nie potrzebuję mieć tu SDS-a do tego. Przejdzie mi to jak przez masło. No, dobra. No i teraz kołek krótki 10 duopak. Duopaki są, no jakby prawie wszędzie trzymają. Są najlepsze kołki na świecie. To też są fiszery, tylko że to są do zwykłego betonu. One nie chwyciłby nam tutaj tak jak trzeba. Zobaczymy, czy nam trafia tam, gdzie to powinno. Picobello. No, zobaczmy, czy jeszcze poziomu nie zgubiliśmy w międzyczasie. Poziomica, no idealnie tak naprawdę. No to co może już tutaj czekać. No, znowu nam to trzyma. Nie, no udaru nie chcemy absolutnie. Ja też robię takie trochę koliste ruchy, żeby on wgryzał się równomiernie. To jest nam już niepotrzebne. Jak już właśnie dojdziemy do momentu, gdzie on się wgryzie, no to w zasadzie, tak jak mówię,
Możesz ściągnąć, no i trzeba na bieżąco wybierać. Jak się całkiem zatka, to później jest sporo roboty. A jak zaczyna parować, no to znaczy, że trzeba schłodzić. Pyli się, to znaczy, że doszliśmy do kartonu. Co? Darek? Nie wiem co, ale możesz udarkiem już to poprawić do końca, wiesz? Bo tu nie wiem co już jest, to w sensie motowiertarka. Nie. Wyłączę udar i tylko ten. No, tylko... Tam przełączę, czekaj, no. Jak nie idzie to udar. Ale też damy długopakę tego dłuższego. Nigdy nas nie zawiodły. O panie, co jest? Metal. To ja już wiem co to jest. Płyta. Profil. Profil. Wejdę i zobaczę, zastanowię się, co kurwa tak zrobić, wiesz? Dobra, jego trzeba podnieść dopiero, ale tutaj jest to tak krótkie, że tutaj też jest pustka, więc tutaj możesz mi znowu dać tą 10 krótką, wiesz? To jest ważna rzecz. To nam wchodzi, moi drodzy, tak, czyli z tych śrub nie za bardzo możemy skorzystać. Więcej gwintu. Musimy użyć, w takim razie użyjemy dwugwintowej śruby i nakrętek, bo musi być to w całości gwintem, żeby nie wyskoczyło po prostu, bo tak to trochę niebezpiecznie wygląda. O, tu już jest fajnie. Tu już jest Torx. Tak, tu już jest Torx. Możesz pójść po 2 nakrętki 10. Listwa. Generalnie jak startujesz, to raczej delikatnie. Można zerwać sobie tego Torxa. Nie jest wcale takie trudne. Teraz nam zostaje tak, no trzeba się tutaj wkręcić, bo jak powiesimy kocioł, to będzie nam bardzo ciężko tu w ogóle operować, więc jakby od tego musimy zacząć. To te zestawy najpierw całe przykręcamy, dopiero wieszamy. Tak, jeszcze się nad jedną rzeczą zastanawiam. Potrzebowałbym miarkę, bo mamy jeszcze zawór z gazu. I gdzie on ląduje? No ląduje też nam w obudowę. Mniej więcej od tego miejsca jest 70. Myślę, że możemy go od razu wykręcić, zrobić sobie kolanko w dół, bo tutaj będzie nam trafiać, więc jakby trzeba pójść na zewnątrz, zakręcić przy liczniku gaz. Ten zawór i tak musimy wymienić. Czyli tutaj też psikasz benzynką to wejście, nie? Nie, gaz raczej robimy na konopiach. Gaz robimy na konopiach, bo gazownia się czeka. Można, to ma dopuszczenie do gazu, ale gazownia się czeka. Bez jakby... Zresztą klej ma tą wadę, że jak go ruszysz, to już jest nieszczelny, a jak konopie nawet ruszysz, to dalej jest szczelna. Przy wodzie to nie jest problem, bo to co? Woda. Dużo jest rodzajów Kołków? Czy kołki, no. Generalnie masz kołki rozporowe, to co my korzystamy, tylko ich jakby... Znaczy dla mnie istnieją tylko jedne, te duopaki, bo jakby one są uniwersalne. Jego możesz wsadzić w karton gipsa, zadziała. No. Możesz go wsadzić w zwykły beton, zadziała. Możesz go w pustaka wsadzić, też zadziała. Natomiast normalnie kołki, zwykłych kołek, w takie coś nie powinniśmy ładować. W takie coś powinno się ładować tak zwany collar molly. To jest zupełnie inna konstrukcja, on przechodzi i z tyłu go jakby jego naciągasz, jakby wsadzasz wkręta i on z tyłu jakby się rozpiera i robi się taki uchwyt z tyłu, z drugiej strony z tej Łopatki, nie? Takie łopatki. Natomiast tak jak mówię, duopaki do tych zastosowań jakby wiem, że działają i nie ma problemu. Jest to dużo szybsze, bo na tych kołkach molly mam na aucie, ale jakby w zupełności to wystarcza. Jakbym miał samą karton gips bez kafelki, to była inna trochę kwestia, bo kafelka też daje nam... to sprawia, że mamy w zasadzie podwójną płytę. Będziemy musieli niestety element po elemencie wkręcać, no bo jakby nie da się na raz. Trzeba się upewnić, czy w ogóle to się da tam wkręcić, czyli bez rączki trzeba tam sobie to na sucho wszystko poskładać. Bo jak nie, to damy półśrubunek, chociaż wolałbym na gazie nie mieć żadnego śrubunku. On musi być tak, bo będzie tu ściana i jakby jak będzie w drugą stronę, to w ścianę się nie otworzy. Tu potrzebujemy się zredukować na filtr, a w zasadzie poszerzyć. To jest wszystko z jakiego materiału? To jest... Mosiąc. Mosiąc, okej. Filtr w dół. No i tu będzie jeszcze ostatnim elementem metal. Mamy to, no i tam jest, jak dobrze pamiętam, a pamiętam na pewno dobrze, jest gwint, jest też nakrętka. Jakby wtedy już mamy całe połączenie. To jest to, co zbiera kamień jakiś, czy coś? To zbiera brud z gazu. Zazwyczaj go nie ma, natomiast to wymóg gwarancyjny. Musi być filtr na gazie, tylko ten jest na gazie, na paliwie. Okej. On zazwyczaj jest czysty, 99% przypadków, natomiast jest to wymóg gwarancyjny, więc nawet nie ma co dyskutować. Czyli dobra, czyli mam rozumieć, że ten filtr o półokrągły, o którym ja mówię, to on też tu jest w zestawie, czy jak to wygląda? On będzie w innym miejscu, będzie w zupełnie innym kształcie. Będzie taki też, tylko to będzie do wody, do centralnego. Okej. To będzie do centralnego, ten jest do gazu. Dobra. Do gazu są opisane, że są do gazu i tego możesz dać do wody, Mhm. od biedy, w drugą stronę nie wolno. Dobra.
Absolutnie. Trzeba to teraz tak, pozbyć się rączki. Zobaczyć, czy to się da poskładać tam. Okay, te rączki czasami się gubią z nakrętkami, więc warto dać to w jedno miejsce. Ja sobie to oznaczę, żeby wiedzieć, bo on wygląda prawie tak samo, nie będę pamiętać za chwilę. No mówię, jak zobaczę, że to wszystko nam się składa, no to później będzie można konopiować i już poskładać. W zasadzie to wiemy, że już się to poskłada, bo jak mamy tak, to możesz to... Z konopiami jest tak, że można to chwycić w ten sposób, dokręcić to, no to nam na pewno się dokręci w całości. I później je zwrócić. Z konopiami można wrócić o tyle obrotu. Ale nawet jeżeli by to było praktycznie tak jak już ma być, to też mi się to obraca. No może fil jedynie się nie obraca, więc tutaj będzie trzeba tylko delikatnie później włożyć. Więc to jest git. Będzie ktoś to skręcać, to żeby wiedział, bo ja tu mam już koncepcję, ale ten kto będzie skręcać niekoniecznie musi też kojarzyć, o co mi chodziło z jakimi kątami, no bo one mają być konkretne. Chcę, żeby to było dokładnie tak, plus właśnie te kołanko w tą stronę. W takie linie później komuś kto skręca, opowiedzą jak ma to zrobić. No bo już nie będziesz musiał się zastanawiać i pytać Marcina czy kogoś, a jak to miało być. Czyli tak, każdy gwint musi mieć ząbki. Niektóre fabrycznie mają. Do przyklejenia nie ma znaczenia, ale przy konopiowaniu ma ogromne. Tu ząbki są. Aha. Tu nie ma. Jak nie ma, no to trzeba je zrobić, bo inaczej pakuły, jak tu damy, to one mogą zacząć się nam zwijać i jakby nie będą się trzymać gwintu. One mają być w miejscu, razem z gwintem. A te ząbki jakby robią dodatkowy opór. Więc jak ich oryginalnie nie ma, no to ja robisz brzeszczotką. Jeden z głowy. To jest brzeszczot. To jest brzeszczot. Taki najmniejszy jaki jest w zasadzie. Z uchwytem. Z uchwytem. Najwygodniej, no bo bez uchwytu też się da, ale boli. Kolana masz 3 rodzaje generalnie. Albo gwint wewnętrzny na zewnętrzny, zewnętrzny na zewnętrzny, no i najbardziej typowe kolanko byłoby gwint wewnętrzny na wewnętrzny. Akurat tu nam się najbardziej przyda po prostu to. To można już od razu skręcić, ten fragment. Ale to już jak go możesz konopiować. Drugiego gwintu nie smarujesz, nie? Drugiego nie. No. Okej. I tak, no generalnie zasada jest taka, że najpierw leci pasta, później lecą konopie, później znowu pasta. Widzę, że pan ma wprawę, bo za dużo nie daje konopi. Generalnie ludzie, którzy nie mają wprawy, dają dużo konopi. Jak ktoś wie ile dać, to jakby daje coraz mniej, bo wtedy nie trzeba aż tak się siłować. I wcale nie trzeba jakoś za dobrze. No jakby, jak już tak masz wstępnie skręcone, możesz lecić z kolejnym. No widziałem ile uciął, także myślę, że... To też jakby z wprawą wchodzi, bo im lepsze gwinty, na przykład gwinty mosiąc, one są precyzyjnie wykonane. Więc wtedy trzeba mniej tych paków. Natomiast jakbyś widział stalowe kształtki, to one są generalnie takie jakość o połowę gorsza. Znaczy, no one też są ok, tylko po prostu kwestia A dokładności. ilość, którą nakłada jest w porządku? Pasty nie da się dać za dużo generalnie. Aha, dobra, w ten Z sposób. pastą nie ma problemu. Bardziej jest problem z konopiami. Jak ich dasz za dużo, No. one nie wejdą pod gwint, tylko zejdą z tego. Tak właśnie podejrzewam. No i też No bo przez to, że jest duża warstwa, to jest ciaśniej i po prostu siłą rzeczy to odpycha, nie? Tak. mi się teraz nie wiem, Się czy nie zwija. przesadziłem akurat. Tutaj Czy z małością? trochę mało. No ja bym dał więcej, no. Ja bym dał więcej. A to co, musi teraz zdejmować? Nie może założyć jeszcze raz i Musisz dopełnić? zajmować i dać od nowa. Tak? Okej. Moim zdaniem uwaga też, żeby w dobrą stronę nawijać, nie? A, zapomnieliśmy o najważniejszej rzeczy. No, nawijasz... No. Przeciwnie do skręcania. Tak. Czyli, tak? Jak wkręcasz, czyli do siebie. jak wkręcasz Ale śrubę... to zależy jak to trzymasz, bo ja na przykład trzymam w innej ręce. No ale jak na przykład skręcasz śrubę tak, Tak, no to musisz tam to nawijasz tak. No, Żeby końcówka, wiesz, tak szła. Żeby po prostu jakby nakręcać... Odwrotność, nie? Żeby była przeciwwaga, nie? Tak, Do żeby- nakręcania. Żeby nie szło razem ze skręcaniem, Tak. tylko żeby po prostu szło w przeciwnym kierunku, jak było zwijane. Tak, no żeby to po prostu te skręcanie jakby tym bardziej Nie wypychało. ściskało. No o właśnie, dokładnie, Bo dokładnie. ona, nie? bo ona ci się momentalnie wróci razem z Tak, 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 no wiem. Się zmieli, o. Tak, no. Tak, mieli się generalnie z Los Latinos. No to jest cenna uwaga faktycznie, a no
Tak na pierwszy rzut oka byś na to nie wpadł, nie? No można o tym zapomnieć, no bo tak jak mówię, no, jak już coś robisz któryś raz, to właśnie tego typu... Zauważasz, nie? Że się to zmieni. zmienia. Dzięki Pawle, bo ty jakby jesteś trochę mniej wprawiony, więc nawet ci przyszło to przez myśl. Ja zapomniałem, że w ogóle jak można w złą stronę. No można, oczywiście, że można. No i ostatni... Czy jaka jest kolejność? Jest zawór, filtr i... I później cokolwiek dalej. No zawsze musisz mieć możliwość wyczyszczenia filtra. No więc musisz mieć zawór przed filtrem. No bo chodzi o to, że musisz mieć możliwość odcięcia Tak. i później swobodnego otwierania sobie filtra. I czy to woda, czy to gaz. Zasada Na jest ta sama. kolanku do węża też mam na zewnątrz. Tam gdzie będzie do węża nie trzeba żadnych paków, no bo tam będzie uszczelka gumowa. No to jakby zestaw był zrobiony. Magła jest generalnie spoko, bo jakby nie trzeba tego w rękach trzymać, jedynie bym potrzebował od kogoś klucz duży. Tak, generalnie do przodu, bo będziemy kręcić wszystko do przodu. I tak, jeżeli chcemy skręcać, to z prawej strony mamy to, co chcemy skręcać, a z lewej trzymadło. Na przykład tak. Jakbym chciał rozkręcać, no to po drugiej stronie, czyli prawilnie skręcamy, jak się pomylimy, no to lewica. Nie wiem, jakoś trzeba sobie to zapamiętać. Jak w życiu. Chodzi o to, że w jedną stronę on blokuje, a w drugą się kręci. Generalnie nawet by nie trzeba mieć takiego klucza jak ja i to by przeskakiwało. To możemy to w drugą stronę też pokazać. Ja sobie mogę to chyba tak. Tak, możemy to tak chwycić. Pokażę co jest pięknego w tym modełku. O! Jak żółtka. Jak żołądka. Jedyny minus, że ja muszę widzieć zawsze jak skręcamy, to trzeba patrzeć, czy się płachuły nie podbijają. Ja wolę sobie to jednak zrobić trochę spokojniej, tu się nie pali. Właśnie kierunki, czy nam się tutaj... A, tutaj już się trochę starło niestety. Dobra. To miało być na wprost, a to miało być tutaj. Dobra, tak to się musi finalnie skończyć. Teraz będę widzieć przynajmniej, czy coś się z tymi konopiami dzieje. I to generalnie powinno się mniej więcej coś takiego skończyć. No, nawet nie muszę patrzeć na te końcówki, bo generalnie, tak jak mówię, to ma być z boku, a filtr ma być na wprost. I myślę, że jeszcze jeden obrót nam tu spokojnie wejdzie. Tak, i kierunek strzałka też miał być w tą stronę. No wiesz, no, trzymając dwa klucze na raz jakby no, mniej wygodnie mimo wszystko. Jak to już się opanuje, no to idzie szybko. No, już raczej więcej niż jednego obrotu nie zrobię. To już będzie ten finalny. Powinno być git. Aha, jeszcze zawsze jak masz filtr, to w momencie kiedy jeszcze jest na imadle, no to trzeba go odkręcić. Bo później odkręcanie go na rurze jest upierdliwe. Czyli poluzować tylko trochę. Tak, poluzować, no i prosiłbym zawsze go zwrócić z powrotem, bo nieraz jak ktoś mi go poluzuje, to później ja puszczam wodę i fontanna mała. No jakby to lepiej zrobić tak i poluzować niż w ogóle nie zrobić tego. Bo na rurce one fabrycznie są mega mocno chwycone i jakby jak masz go później zrobić na rurce, to ci to wszystko lata, jakby się wkurzysz. Jakby to robimy sobie dobrze, bo w końcu będziemy tu na przeglądy jeździć, więc... No to niestety jest czasem urok, jak właśnie chcesz zrobić jeszcze jeden obrót, ale już ci braknie gwintu. Czasami lepiej sobie, ja uważam, że generalnie to moi drodzy raczej zostawiamy sobie taką przestrzeń, że na pewno zrobić jeden obrót. Bo jak później komuś przyjdzie coś dopasowywać, to jak masz ten jeden obrót na pewno, to możesz coś zrobić, a jak lecisz do końca, tak na żyletki, później czasami no braknie ci o tą żyletkę, no jakby nie musisz dochodzić do końca. Żeby gwint trzymał, wystarczy dwa, dwoje. Rozumiecie, że jest właśnie odnośnik od tego gazu. Jeśli chodzi o klej, nie musi być go za dużo, ja dałem go za dużo już. Nie jest to problem. Jak miał gdzieś szmatkę, to bym to wytarł, ale nie mam. Nie ma to znaczenia. Tak, no na razie sobie to skręcimy do tego. Trzeba uważać, żeby nie obpalcować, nie obrudzić tych fragmentów, które odczyściliśmy. Czyli chyba tyle było wystarczało tego kleju. Więc nie musi być równomiernie, później można tylko sobie zrobić w tą i z powrotem i on się rozwinie. Sprowadzi się A dokładnie. co to jest? Co jakiś płyn? Co to? To jest klej do gwintów. Aha, klej. No. Tak, to jest klej. To za chwilę już zwiążę, bo to bardzo szybko wiąże. Lecimy z kolejnym fragmentem. Czyli po jednej stronie tak 2-3 zwoje smyrnąć i to wystarczy. Tak, w zasadzie tak. No tu może ciut za mało, ale na pewno to i tak już wystarczy. To nawet mogę zwrócić jeszcze przez moment i to już tam się rozprowadzi. I to wchodzi tak. Tu mamy półśrubunek.
Robię w tą z powrotem. Więc później dojeżdżam do końca. Tu znowu trochę za dużo. I rozumiem, że tego już nie dociągamy. To wysycha i koniec. Tak, to wysycha i koniec. To trzeba zakonopiować i wkręcić, tylko kręcimy za przedłużkę, no bo to jeszcze nam nie związało. Na pewno nie tak, żeby można było to kręcić. Więc te dwa zakonopiować i trzeba wkręcić i wtedy dopiero możemy wieszać kocioł. Prawo, lewo, różnica jakaś? Ten z lewej, ten z prawej. A czemu tak? To jest z zaworu, to jest też srebrne. Tu jest ciepła woda. Tutaj mamy układ, gdzie mamy filtr, więc to jest z tej strony. Czyli ten prawo, ten lewo. No. Okej, czyli jak jest gaz, to muszą być włókna, jak montujemy do wody, to klejem. Tak, chyba że coś już było, tak jak miało już było brudne, było rozkręcane, to też konopie. Czekaj, bo to one mają iść w dół, bo one idą na powrót, nie? Potem do góry. Tak, muszą iść w dół, no bo do góry już nam kocioł ląduje, więc jakby tak. I tutaj też montował włókno, jak teraz przykręca, czyli ten gwint też sobie obsmarował, tak? Bo nie widziałem. Tak, tutaj robił gwint, tutaj te gwinty są na włókno, bo to co wystaje ze ściany było już używane. Więc nie możesz dać kleju. Okej. No to make sense. No. Jak go wsadzasz tak, jak go No to tu i on Schodzi na dół rozchodzi. i czeka, aż kliknie, nie? Dokładnie. No. Tak, no i tu jest ten moment, gdzie trzeba się pobawić w siłacza, albo mieć kogoś, kto ci od spodu podniesie. Myślę, że skoro mamy tutaj Pawła, to możemy we dwójkę to zrobić. I w dół lecimy. Chyba klikło, ale tego nigdy nie wiadomo. To jeszcze raz podnieść, nie? Podważyć i zobaczyć, nie? Natomiast ja to mogę wyczuć. Siadło. Siadło? Siadło. Tak, jest git. To można wymotać sobie, jak wsadzić rękę do góry, to można wymotać, że ta liczba jest na tym samym poziomie co kocioł, albo w zasadzie to musimy poniżej, to ty czujesz, że jest git. No. Musimy zrobić, kleić to, co będzie pod kotłem. No bo pod kotłem też mamy filtry, to od strony centralnego. Tego w ogóle nic nie trzeba z tym robić, bo tutaj jest półśrubunek. On ląduje w ten sposób, więc tam, gdzie są półśrubunki, no nie potrzebujemy w ogóle jakby nic poza uszczelką gumową. Więc tam nie trzeba nic czyścić i tak dalej. I ta dolna strona to poza uszczelką jakby też nic nie potrzebuje. Natomiast tu mamy gwint, który trzeba ogarnąć. No i niestety nie możemy tego filtra zrobić tak, Na zewnątrz, nie? Musi być. no bo tu zejdzie ściana. Zawory mamy tak, że to idzie do ściany. No, to jest w ten sposób. Więc jakby, no musi być możliwość czyszczenia, najlepiej żeby było... Ja już to od razu pooznaczam, co jakby jest najważniejsze. To ma znaczenie, tu nie ma żadnego znaczenia, tu do oporu, więc jakby to jest tylko tyle. No i to jest w zasadzie tyle zaznaczeń, no bo półśrubunek, więc można kręcić jak się chce. Tutaj tak samo. Tu jest kolejny półśrubunek. Tu jedynie potrzebujemy przejść też na miedź. To jest ostatnia rzecz, której nam brakowało. Bo jak już czyścić wszystko, to za jeden zamach. Jedyne co trzeba czyścić to tam gdzie są gwinty, czyli to. I mamy 3 gwinty do sklejenia. Reszta będzie na uszczelkach. No i tutaj będzie trochę zabawy, bo nam tutaj wyląduje jeszcze tamten zestaw, który nam zasłoni rączkę, więc trzeba będzie to pewnie zamienić na motylkowy. No cóż, nic na to nie poradzisz. Jak nie poradzisz, to trzeba będzie go zamienić na taki. To na pewno. Fajnie mieć przy kotle zawór do zimnej wody, szczególnie, że tu będzie pralka, więc odsuwanie pralki, żeby wziąć wodę i spłukać komorę, jest problematyczne, więc ja sobie tutaj na pewno dam trójnik i zrobię sobie tu zawór spustowy, bo wtedy będę mieć wodę do spłukiwania kotła, komory kotła. To jest jedna rzecz, a resztę prawdopodobnie pociągniemy w miedzi sobie, 15 i tutaj tak samo. Więc trzeba będzie to poskładać. Tą blaszkę to nam by się też przydała. I musimy tak domierzyć odległość, bo nam tutaj trójnik wchodzi. Na pewno musi być pomiędzy trójnikiem a tym kolanem przedłużka. No i zawsze jest jakby zabawa, żeby tą przedłużkę domierzyć. Dwie dziurki, czyli jedna z prawej, z dziesiątką. Jakby trzeba zrobić obok tego prętu dwie po prawej, po lewej. Wbijemy tam kołki, wtedy ten postument metalowy nam wyląduje na tych. Nie huśtała, nie? Tak, no i nam się nie będzie huśtać, no i tyle, no i jakby wtedy będzie git. Musimy na czymś postawić kolano, uznajmy, że to jest kolano. No. I na jednym pręcie ono nie chce się trzymać, bo się giba. Blacha, którą na tym położymy, no też nie trzyma się, bo ona się przewraca, więc trzeba dać 2. No 2 to jest stabilny punkt.
Ale wydaje mi się, że tam kołek już wejdzie. No taki był zamysł, tak. Teraz nam, że tak to powiem, jest to wydaje się atomowe, więc możesz Dominik tam nakręcić. Teraz już wie. Tak, no. Spadeczek jest. No, muszę opiankować to, więc jakby... Żeby to wyciągnąć, to delikatnie podnosisz górę w całości razem z tym plastikiem. No Już wyskoczył. pociągniętą. I teraz musisz przekręcać to w prawo, jako w całość, jakby tak w osi przekręcać. W drugą stronę kręcisz w sumie. Tak. I musisz obkręcać wokoło własnej osi ten plastik, żeby jakoś wyszedł, wiesz? Aha, ten dolny. Tak, bo on musi jakoś wyskoczyć nam. Aha, o to chodzi. Przyda Ci się, bo czasami u klientów trzeba uszczelki kominowe poprawić w trakcie serwisu. I czasami wtedy jakby no, to się przydaje, umiejętność rozebrania tej strony w taki sposób. Ta pianka musi zastygnąć. Jak ona zastygnie, to będzie można ją zeskrobać z kafelek, no bo teraz to tak nie za bardzo jest co z nią zrobić. Bo kształtki mamy, no ale potrzebujemy kawałki miedzi. No najpierw i tak trzeba wszystko podocinać, a dopiero później jakby zaciskamy, jak już mamy pewność, że wszystko gra i buczy. Musi wejść za uszczelkę. Tu w środku są uszczelki. W momencie kiedy zaciskasz, no to ta uszczelka jakby już wtedy dopiero jest w pełni szczelna. Zgłębienie to jest. Tak. To uszczelka. No. I ona jest w taki sposób skonstruowana, że dopóki nie zaciśniesz, to jest nieszczelne, to jest specjalnie. Po to, że jakbyś zapomniał zacisnąć, no to ci leje się woda z tego miejsca. Nie wszystkie systemy tak mają, natomiast generalnie to, na czym my pracujemy, to w większości tak działa, że nawet jak zapomnisz, to jak puścisz wodę, to będzie ci lało. No i to jest lepsze niż gdy zostawisz w ścianie niezaciśnięte. Jest szczelne, a później wybija. Nie, no tutaj musi być jednak trochę większa przedłużka, a czy to tu pasowało na styk? Tak. Tu dobrze pamiętam, że musi być idealnie krótkie. No jedynie taką muszę sobie domierzyć długość. I przy takich sytuacjach no generalnie jakby nie trzeba. Ja nie korzystam jakoś specjalnie z mazaków czy tak dalej, no bo tu jest miejsce, dokąd musi dojść. No, po prostu paluszek. Obcineczka działa po pierwsze tak. Jest tu latarka, więc można sobie zobaczyć przez dzielnik, gdzie trafia. Po drugie ona ma dwa tryby. Jeden to jest cięcie, drugi to jest ustawienie się właśnie do pozycji wyjściowej. No i warto uważać. Nie utnie palca, ale go trochę zmiażdży. No dobra, to prawie jest gotowe. Bo to jeszcze trzeba zgratować od środka, bo to jest taki zadzior się robi do środka. Może się osad tam nie... Bardziej turbulencje, po prostu woda wpada w turbulencję, więc na przykład przy gazie jak tniemy gaz, to można to pierdolić, bo to nie ma znaczenia, natomiast przy wodzie turbulencje powstają. Nie wiem jak wielkie są szanse, natomiast robimy najlepiej jak się da, więc nie ma co się zastanawiać, czy to jest niezbędne, czy zbędne. Tak producenci sugerują, więc tak to robimy, jest git. Więc jeszcze idziemy po jeden element, o którym prawie zapomniałem i Paweł będzie mógł mi gratować, a ja będę docinać i zaraz to ogarniemy. Więc mamy coś takiego jak gratownik. On właśnie służy do tego, żeby te wgłębienie ściąć i też zrównać, sfazować po prostu rurkę z zewnątrz. Generalnie obcinając rurki obcinakiem, tutaj za dużo nie trzeba się spuszczać, bo tutaj jest jakby to ładnie cięte. Jakbyś ściął to kątówką, to wtedy ta strona zewnętrzna też warto ją długo się, znaczy dłużej nad nią się pobawić. Tutaj nas bardziej interesuje ta wewnętrzna, bo te kółko po prostu niestety trochę wciska rurę do środka. Generalnie fajne narzędzie, natomiast ono najlepiej pracuje na rurach twardych, bo takie też można kupić półtwarde, rury miedziane i one na przykład siłowo się nimi odcina, bo on bardzo zgniata. To jest taka trochę robota siłowa, nie wiem, może kiedyś się dorobię. Takie coś są w wersji na krętarkę, tylko kosztować 600 zł, więc tak na razie jakoś... Ręce zrobisz, nie bicepsy. No bicepsy, tricepsy, wszystko. No i tyle wystarczy. Mogę te kamerki pokazać. No, jest git. No i z zewnątrz moim zdaniem nie trzeba, tylko ta wewnętrzna strona. No i z drugiej strony tak samo. Generalnie chodzi o to, żeby nie było tego zadziora do wewnątrz. To na pewno jest za krótkie, to nam się nie spasuje. No bo nie trafia. Więc tutaj trzeba będzie, ale tak brakuje nam jakiegoś centymetra. Jak mi się wydaje.
Ja to robię już na oko. Pokażmy wersję normalną, czyli jak dasz mi miarkę, to pokażę Ci wersję... Dymówka. Wersję jak robić to na samym początku, kiedy jeszcze nie masz miarki w oczach. Bo ja tu widzę, że mi brakuje, no, jakiś centymetr. Normalnie to musisz się trzymać w powietrzu, to jak byłoby mniej więcej. Mierzysz od końca, wypustki do końca. Mi tam wychodzi 7,1, 7,2 mm. 7 cm, no 72 mm. Lepiej dać więcej, a później ściąć niż w drugą stronę. Jak Ci braknie milimetra, to można troszeczkę rozszerzyć. To jakby to o milimetr, dwa, no najważniejsze, że musi wchodzić za tą oszczepkę jakieś 3 mm. Czyli z każdej strony teoretycznie możesz urwać pod 1-2 mm. Tyle możesz się jeszcze to jest bezkarne. Bo to musi równomiernie, tą uszczelkę jest z dwóch stron, tak? No ona musi wejść w to. W sensie jakbyśmy mieli wezmę mufę, to będzie wtedy lepiej widać jak to tam wchodzi. Bo mufa jest przelotowa, to jest kolano, no i wtedy możemy sobie zobaczyć jak to od środka wygląda, gdzie musi to wejść, natomiast gdzieś mniej więcej na taki poziom musi wejść. Oczywiście idealnie byłoby jakby wchodziło tak. No jasne. Natomiast no życie jest jakie jest, czasami nie trafi się, dobra. 71, coś takiego, no i można sobie mazakiem oznaczać, albo po prostu przytrzymujesz. Dobra. Ja zawsze naciskam, żeby wiedzieć w jakiej jest pozycji. Czy jest w pozycji cięcia, czy jeszcze tej blokady. No, cyk. Ale genialne. Oj, genialne. No to teraz mamy też kolejną lekcję. Zanim zaczynamy zabierać się za gratowanie, to najpierw mierzymy, bo przegiąłem. Brakuje jakieś 2 mm. Więc po prostu, zanim, że tak powiem, zabieramy się za gratowanko, no to lepiej sobie przymierzyć, żeby po prostu, bo to musimy ściąć. No i takie ścinki są trochę trudne do zrobienia, ale mniej więcej tyle mi brakuje i powinienem to być w stanie utrzymać w łapie. Czasami jak potrzebujesz ściąć dosłownie milimetr, no to niestety ręczna obcinaczka jest lepsza. Bo tym nie zetniesz milimetra, natomiast ręczną jesteś w stanie ściąć nawet milimetr. Nie może mi brakować więcej niż po milimetrze, 2 z każdej strony. Jest git. Teraz zaczniemy tutaj składać, bo ja nie wiem, czy to na 100% będzie tak. W sensie na 99% tak, no ale jakby zaciśnięcie to jest 5 minut. No, 5 minut. Za minutę to zacisnę. Tylko po prostu no, musimy poprowadzić sobie zasilanie, powrót, no jakby to nam coś jeszcze jakby może zmienić w tym wszystkim. No, jakby wolę sobie to zostawić na koniec, bo zacisnąć to jest jakby pikuś. Więc faktycznie oznaczmy to. I wtedy ten, kto zaciska, sobie zobaczy, czy po prostu jest to w odpowiednim miejscu. Teraz zostaje nam właśnie wywieszanie grzejnika. No bo grzejnik ląduje tutaj i on będzie pierwszy podłączony. Tak naprawdę do niego będziemy pierwszego uciekać. Więc potrzebujemy go mieć, żeby móc sobie już to prowadzić. Zaślepki. Aha, zaślepki. Myślę, że to jest... Gdzie można wygrzmocić od razu. Nie możemy w fugę trafić, bo nie wywiercimy się. Resztę możemy sobie wyrysować na podstawie pomiarów własnych. Trzeba by go na czymś położyć. O, albo na łóżko. Albo byśmy go powiesili na jednym i później sobie suwmiarka i obrysowali wokoło. To jest jeden z motywów. Druga opcja, no to po prostu patrzymy jakie są rozstawy. I prawdopodobnie ja bym zrobił górne, a dolne się po prostu odrysuje, jak już nam zawiśnie i zrobimy. Trzecia opcja, dlatego pytałem, czy nie ma szablonu, bo czasami do jakichś takich rzeczy przychodzi Ci szablon papierowy. Wtedy tak jak do kotła. Przyszedł nam szablon przyklejasz do ściany, robisz punktakiem dziury. Dziękuję, na razie. 40, 56. Chcieli zapisać. No i myślę, że teraz możemy się zacząć bawić laserem. W sensie tą jedną dziurkę to można zrobić od razu, no ale później poziom łatwiej zrobić z laseru. No musimy wiedzieć, gdzie zrobić te górne dziurki, no i później dolne. Generalnie najważniejsze są górne, bo dolne można później zrobić sobie przymiar. To tu cała śruba musi... Tyle nam wchodzi. Teraz trzeba wziąć sobie to, czy jak nam będzie tyle wystawać, może tyle... A nie może, bo jest jeszcze grzejnik, który... trochę, nie? Jeszcze trochę, no. Mi się wydaje, że ten kołek nie wejdzie jeszcze tam. Druga opcja, to kołek nam wchodzi w całości, ja nie mam krótszych. Druga opcja, po prostu kątówką ciachać później. Nie, no można sobie skrócić to. Po prostu kątówką tu uciąć, no i tyle. No i jakby... Nie wkręcimy tego, nie? Nie no, wkręcasz i ucinasz. Aha, wtedy, dobra. Tak. To lepsze to jest to, niż ryzykować, że się przebijemy na drugą stronę. A to jest idealnie na kołek. I to będzie wystarczająco. Więc ja proponuję, wiesz jak zrobić ogranicznik, żeby złapać tą odległość? Czy nie wiesz?
Nie wiem, aha, tu jest. Tak, poluzowujesz? I po prostu tak, żeby przymierzyć, żeby już wiedzieć przy kolejnych, że to jest ta odległość i jakby się nie zastanawiać już. No i resztę trzeba nożem do tapet ściąć do zera. No i teraz to trudniejsze, 40 cm dalej tutaj trzeba będzie złapać. Czyli potrzebowałbym miarkę. A mam rozumieć, że dlatego pierwsze tym wiercisz, a później udarówką, bo udarówka by mogła się zrobić większy syf, nie? Znaczy udarówka, jak zaczniesz walić w kafelki udarem, To się może dać kafelek. tak, a po drugie jakby zwykłe wiertło nie przejdzie przez kafelkę. Przynajmniej dobre kafelki po prostu spalisz wiertło. Albo bardzo długo to trwa generalnie. No okej, no długo paki trzymają to. No to co? To trzeba torksik wkręcić w dwóch gwinty. Kontóweczka, Okularki tutaj mam pod ręką, więc... Bok, tu dać je tak, jak, a tu na dół. Co, to też zależy jak my będziemy chcieli wypozycjonować, bo nie wiem czy idealnie mamy dziurę. Aha, bo tu są jeszcze te regulacja mała. Tak, to Tak? są jeszcze regulacje. Tak, to jest regulacja, więc jakby to pozwala w różnej płaszczyźnie się doregulować. Na razie sobie przyłożymy grzejnik, Okej. przyłożymy sobie waserwagę, zobaczymy jak nam to wyszło. Pokornie puśćcie raczej. Ale jestem ciekaw, jeżeli chodzi o poziom. Idealnie. Miarka ma coś takiego jak głębość kościomierz i śruba może wystawać na niecały centymetr. Jasne. Ja już tu mam to w zasadzie chwycone, jakoś nie będę tego super dokręcać, bo to ma trzymać tu, ograniczniki na dół, tak i to trzeba dać na dół. No, tak. Okay. Go na dół. Dobra moi drodzy, bo tak już nam trzeci dzień leci, a ja nawet drugi dzień tak nie miałem okazji wam powiedzieć na czym stoimy. Tak, grzejniki się właśnie wieszają. My kocioł mamy już odpalony na ciepłą, zimną wodę, komin jest poskładany. Natomiast teraz jakby składamy centralny jeszcze do końca, więc zasilanie z grzejnika już nawet jest, no ale to trzeba zrobić powrót. Więc ja sobie montuję teraz uchwyt do mojego całego separatora magnetycznego, bo do odkręcania jak nie ma takiego uchwytu, to po prostu by to nie miało się czego trzymać. No a później będę łączyć powrót z grzejnika, no a później już lecimy do reszty grzejników, które już są w peksie. A jeszcze zostaje nam przedziurkowanie się przez ścianę, żeby przejść na drugą stronę. No jest jeszcze co robić, więc na pewno będzie jeszcze czwarty dzień, tak na to wygląda. Tak, wiercisz dziurę. Nie jesteś pewny, czy nie ma tam czegoś w stylu rurki. Po pierwsze trzeba lecieć bez udaru, a po drugie można sobie sprawdzać, bo właśnie się o coś oparliśmy, tylko nie wiemy o co. Tutaj będą profile, co nie? Względem tego jak tu był w kominie, to tam wypada, no widzisz, Tak. od góry. Tak, tak. To będzie profil raczej. Tak. No dobra, to jak jest, mamy takie coś... Czy ja chcę tym, czy lepiej wiertło do metalu? No lepiej wiertło do metalu. Wszystko ma więcej sensu jak widzę konstrukcję. No dobra, to tak by to wyglądało. No prosto jest. Dobra, czyli to będzie na tym poziomie. Czyli tylko tablet już zostaje. No to można by zacisnąć, to zacisnąć. Ustawić sobie to pionie, odmierzyć tylko tą odległość. Czyli idziemy po 15. Skrętawka, nie? No i później zostaje nam poprowadzenie, przejście przez ścianę. No i trzeba rozprowadzić rurki. Trzeba to zacisnąć już. Ja będę trzymać poziom. Przygotujemy, zaciśniemy. Tak było stąd. Bzyknąłbyś mi górę? To jest dlatego bzyknąć. Nie siadło? Teraz siadło. Dobra. Dołu na razie nie, no bo to jest jakby, tu już nam się trzyma. I teraz tylko miarka. 1 i 3. Jaka mniej więcej jest odległość między tutaj od tego końca? Ile liczysz, że powinno być dobijać do Mniej więcej 2 centy. 2 centy, tak? Więcej. 2,5. 2,5. Ale to też W sumie do samego środka, aż się do momentu wygięcia. on generalnie do momentu wygięcia może chodzić. Natomiast jakby to zależy też od średnicy rurki, jak dobrze kojarzę, więc to nie jest... Tu mamy 2,5, a w tym większej średnicy, dużo większej. No nie, jest też 2,4 mm, już tak patrząc dokładnie.
To jest 2-3. Okej, to są. Mniej więcej to samo. Natomiast no jakby to nie jest tak, że będzie, pewnie im większa średnica będzie ciut więcej. Są też kształtki jak na przykład trójnik, gdzie nie ma oznaczenia. 2,5 dokładnie. Jakby nie myślę, że nie ma nic z tym rozgodzić. Możesz ten tutaj. Aha, tu jeszcze jest. Dobra, Tego jeszcze nie robiliśmy. to nie zauważyłem. Teraz trzeba dzienniki powiesić. Ona już była używana, więc jakby jest i prościej, i trudniej. Natomiast to jest klej dwuskładnikowy, dlatego też to jest takie mieszadełko w tym elemencie. No, czyli on dopiero w reakcję wchodzi, jak się zmiesza tam. Dokładnie. Trzeba rozgrzebać, jak już to było raz w życiu, to trzeba to rozgrzebać. Jakiś podobny skład jak ten, Poxipol, nie? Taki To jest skład- epoksydowy klej, no. Zawsze warto sobie, znaczy najpierw testujemy tutaj. Mają dwa kolory lecieć. Biały, czarny. Lecą. No tu jest bardzo dużo przestrzeni, więc nie żałujemy. I tak jest tańsze, moi drodzy, niż przychodzenie jeszcze raz i poprawianie. Ja tak powoli wyciągam, żeby to się rozprowadziło. Bo tak, mamy ścianę, która jest bardzo, no rozsypuje się tam. Więc no, zwykły kołek po prostu nawet nie chce się tam nic trzymać. Więc dlatego dajemy tam kotwę chemiczną, czyli to jest tak jakby taki trochę, można powiedzieć, płynny beton. Aha, okej. On nam się zwiąże z tym cokolwiek, co jest w ścianie. Aha. O kurwa, to jednak ta za 12 zł się rozdupi. Jednak 12 zł za... Nawet nie jest jednorazowa. Nie, to się do niczego nie nadaje. Rozjebało się po prostu po pierwszym użyciu. To pasy się powyginało się. Rączka się Jak nie całkowicie. co to spróbuj to żabami jeszcze. Tu zginie z powrotem. Nie pożyczam sprzętu. Oj, nie pożyczam. Na tych dwóch prowadnicach to jeszcze one są jako takie. Mówiłem najtańsze, ale nie sądziłem, że nie wytrzyma nawet kurwa Jednego użycia, no. Znaczy wytrzymał jedno. Dobra. Jedź. To nie zrobię tym. Jedź tylko kup najdroższy teraz. Z takich ciekawostek, jak są połączenia śrubunki na o-ring, to są generalnie uniwersalne o-ringi. W sensie wszystkie śrubunki na o-ring półcalowe mają taki sam o-ring, niezależnie od producenta. 3/4 tak samo, calowe tak samo, więc my mamy na aucie zawsze takie zapasowe. Bo czasami jak rozbierzesz taki śrubunek i go złożysz, to ten o-ring jest już tak spłaszczony, że cieknie. Więc wystarczy go wymienić, tylko trzeba go mieć. To jest czasami największy problem, no ale to mamy. Odpowietrznik będzie po przekątnej, nie? Jak rurki wchodzą. Tak, dosłownie, tak, dokładnie po przekątnej, no. Jak będziecie kiedyś montować zawór pralkowy, ale z rozetą, najpierw trzeba dać rozetę, a później dać kanopię, bo w drugą stronę to nie pójdzie już. Jak już dasz kanopię, Nie przyciągniesz już. nie przeciągniesz rozety, przynajmniej nie takiej jak tu jest. Tak mi teraz przyszło, jak zacząłem to składać. O, idealny. Nie ma filozofii, w sensie najłatwiej się to nakręca, jak jest na piątce. Czekamy, aż będzie 55, zobaczymy, jakie są delty. No i mam 40 stopni, a na dole jest 24. Czyli mamy deltę 15 stopni. No ma być koło 10, natomiast ten grzejnik widać, że się równomiernie ładnie nagrzewa. Możemy podejść tu. Widać ładnie rurki się świecą. Ten grzejnik też jest, ten już jest cały równomierny, no bo on jest, ma 38 u góry, 36 na 28, no czyli około 10, czyli jest git. No, możemy sobie jeszcze pójść do innych. 38 na 25, 26, czyli też koło dychy. Dobra. Też jest delta 40 na 28. Dobra. Czyli mamy 53 na wejściu, a na dole jest 38. Czyli mamy 12 stopni. 13 stopni różnicy. To jest git. Tamten grzejnik. Można go tak pod kątem zobaczyć. 40 na 50. Czyli też jest git. Równomiernie się grzeje. Tutaj też widać odległości ładnie. 50 na 36, 37, czyli jakieś 13, 12. I delta jest w porządku. No, najcieplejsza to jest lampa LEDowa. 50 na 36. No, czy tam 40. Jest git. 4 dni walki. Małą niespodzianką. Uśmiechającą się rurą, która się stała smutna. Mamy w końcu to. Dzięki za uwagę. Dajcie znać, czy lubicie takie filmy. Dzisiaj już trochę mało mówny jestem, pozmęczony po tych 4 dniach.